Jest noc, z soboty na niedzielę, jest 3:15 nad ranem w sumie już. Jestem absolutnie ledwo żywy, prawie trup. Dlatego czołóweczka i gadanie. And now I'm far from home, and I'm not sure where to go. Never. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich najserdeczniej jak tylko mogę. Dzisiaj niedzielny odcinek, a to znaczy, że edycja nocna. Zazwyczaj te nocne vlogi nagrywam gdzieś tam w miastach albo w innych miejscach nocnych. Ale muszę Wam się przyznać, że jestem po prostu tak zabity i zbity po prostu dzisiaj, a już jest naprawdę strasznie późno, tak jak Wam mówiłem, że po prostu ledwo żyję. Więc po prostu przyszedłem do kuchni, siadłem w kuchni przy kredensie, jak to się kiedyś mówiło, no i będę gadał z kredensu. Mam nadzieję, że jakiś sens w tym będzie. Kochani, o czym chciałbym Wam dzisiaj tej nocy opowiedzieć? Otóż zainspirowały mnie dzisiaj bardzo słowa cudownego człowieka, czyli naszego fantastycznego proroka, bo papieża Franciszka, który papież Franciszek dzisiaj powiedział na czuwaniu nocnym w Brzegach na Światowych Dniach Młodzieży. I to mnie też tam uruchomiło do różnych innych myśli, więc dzisiaj będzie taki pewnie chaotyczny skład czegoś, chociaż to będzie miało chyba wszystko sens. Już gadam. Otóż, moi drodzy, jeżeli ktoś z Was tego nie słuchał albo nie czytał gdzieś w internetach, to bardzo polecam. To przemówienie papieża z tego wczorajszego nocnego czuwania. Jest tam taki wątek, szczególnie jeden, który bardzo mnie zainspirował w bardzo wielu kierunkach, ale dzisiaj będzie tylko o jednym kierunku. Mianowicie wątek kanapy. Tak w ogóle uważam, że powinno się nazywać to kazanie. Po prostu kazanie papieża Franciszka o kanapie. Dlatego, że papież Franciszek mówił tam o młodych ludziach, którzy prowadzą życie kanapowe i o tym, żeby tego nie robili. Czyli o takich ludziach, którzy po prostu siedzą na kanapie, oglądają telewizor albo internety, albo po prostu prowadzą życie wygodne, komfortowe i takie, no właśnie, przyjemno-żadne. I tam papież Franciszek, to nie będzie wątek tego, o czym będę dzisiaj mówił, ale papież Franciszek zaprasza tam, żeby założyć buty, najlepiej jakieś takie aktywne buty i żeby ruszyć w świat. I w ogóle to zamierzam zrobić. Ale nie o tym bym dzisiaj chciał. Dlatego, że mnie ta kanapa kojarzy się jeszcze z czymś innym. Jakby zupełnie nie w tym nurcie, o którym dzisiaj mówił Franciszek. Mianowicie kanapa mi się kojarzy ze spotkaniem. Kojarzy mi się z tym, że siadam z kimś na kanapie i że na kanapie mogę z kimś gadać. Ja w ogóle uwielbiam siedzieć na kanapie. Uwielbiam podwijać nogi. Uwielbiam gadać z ludźmi siedzącymi obok na kanapie. I tak sobie pomyślałem, dlatego że myślę sobie cały czas o tym kanale, który my tutaj mamy i o tym, co się też będzie działo przez najbliższy rok tam, że tak naprawdę ten kanał to będzie jedyne miejsce naszych spotkań. Otóż ja bym chciał dzisiaj, że tak powiem, o takiej trochę innej kanapie, mianowicie o jakiej kanapie. Chciałem Was zaprosić, żebyśmy pod tym odcinkiem, ale też na tym kanale Langusty, żebyśmy z tego kanału zrobili taką kanapę. O co mi chodzi? Moi drodzy, bardzo często jedyną możliwością spotkania mojego z Wami, ale też Waszego z Wami, w sensie tych Waszych komentarzy, które między sobą wymieniacie, no właśnie jedyną możliwością jest ten YouTube śmieszny, są te internety. I można się zrzymać na to, że to nie jest świat realny, to nie jest świat taki dotykalny, ale to jest takie bezsensowne się zrzymanie. Dlatego, że tutaj również możemy się spotkać. Ja z Wami przez najbliższy rok będę się spotykał zasadniczo tylko w taki sposób. Przez to okienko będziemy sobie tu siedzieć. To będzie nasza kanapa. I mam nadzieję, że będziecie na tej kanapie ze mną siadać. Ale chciałbym Was dzisiaj bardzo zaprosić, żebyśmy dzisiaj pod tym odcinkiem zrobili taką kanapę. W takim sensie kanapę poznawania się i rozmawiania. Zazwyczaj po prostu wymieniamy swoje opinie. Tam ktoś pisze, że mu się coś podoba albo nie podoba, inni się kłócą, inni za coś tam dziękują i tak dalej. I to wszystko jest super. A spróbujcie dzisiaj w tych komentarzach, ja wiem, że to w ogóle tylko komentarze, ale napisać jak macie na imię, nie te wszystkie takie śmieszne Wasze niki, po których nie wiadomo w ogóle kim jesteście i skąd jesteście. Tylko napiszcie jak macie na imię, ile macie lat, może skąd jesteście, może co robicie, cokolwiek. I komentujcie, że tak powiem, komentarze, przedstawiając sobie nawzajem. Kochani, ja kocham kanał Langusty, przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale jakby jednym z powodów, dla których bardzo kocham ten kanał jest to, że tutaj jest strasznie dużo cudownych i kochanych ludzi, którzy naprawdę ze sobą rozmawiają. Jest też oczywiście jakaś część hejtu i w ogóle chamstwa i tak dalej, ale to nieistotne.
I mnie się bardzo podoba to, że tu rzeczywiście można zrobić coś w rodzaju kanapy takiej wirtualnej. Kochani, ja wiem, że oczywiście nie o tym mówił papież Franciszek, a wręcz prawdopodobnie zachęcał do tego, żeby wyjść z tych kanap wirtualnych. Ale czasem to jest jedyna opcja. I może by tak zrobić, żeby po prostu gadać ze sobą też dzisiaj. Tylko nie na zasadzie kłótni, jak to często. Nie na zasadzie jakichś takich okropnych wyzwisk i tego, jak tam kto co o kim sądzi. Tylko spróbujcie dzisiaj się trochę poznać. Spróbujcie się poprzedstawiać sobie nawzajem. Może w ogóle to miałoby jakiś sens. No mi się od razu kojarzy. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, to święty Paweł pisze, to jest na przykład liście do Tytusa, jak pisze o cechach na przykład biskupa, kim powinien być biskup, ja to mówiłem w jednej z konferencji, to pierwszą cechą biskupa powinna być, mówi święty Paweł, gościnność. I ja to w ogóle kocham, że to jest właśnie jedna z najważniejszych cech biskupa, niestety nie wszyscy biskupi ją mają. Dlatego, że greckie słowo gościnność, którego tam używa święty Paweł, ono dosłownie oznacza, jakby to przetłumaczyć na język polski, dosłownie gościnny po grecku to znaczy miłujący obcych, miłujący innych. Czyli jakby Paweł pokazuje na podstawie biskupa, to jest oczywiście przykład dla każdego chrześcijanina, że chrześcijanin to jest ktoś, kto po prostu z radością wychodzi, żeby poznać innego, żeby poznać obcego. Kochani, ja mówiłem o tym prawdopodobnie na tym kanale już 1000 razy, ale to jest jedna z najfajniejszych rzeczy na świecie. Ja najbliższy rok w ogóle będę spędzał na tym, że będę poznawał ludzi tylko obcych tak naprawdę. Takich, których nigdy na oczy nie widziałem, może już ich nigdy więcej nie spotkam, a tylko raz. I może tutaj jest taka internetowa kanapa, na której można by usiąść i coś takiego zrobić. Kochani, mam jeszcze taką jedną też myśl w głowie, jak sobie o tym myślę, bo czasem czytam też komentarze, szczególnie tam pod tymi różnymi odcinkami o pytaniach i odpowiedziach. I tam są tacy ludzie strasznie nieprzyjemni, strasznie hejtujący, strasznie wulgarni, tacy ludzie, którzy po prostu zioną jakimś gniewem. Kochani, jak widzicie takie komentarze, i to jest w ogóle może jakaś taka zachęta w ogóle na życie i nie tylko na internety, takie komentarze, to nie wchodźcie w dyskusję. Mówię to zupełnie poważnie. Oczywiście generalnie warto dyskutować, ale jeśli ktoś jedzie jadem, ktoś jedzie chamstwem, ktoś jedzie wulgarnością, to nie wchodźcie w dyskusję, tylko pozdrawiajcie. Piszcie, że fajnie, że jesteś. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, na przykład napisze, jestem na tym kanale po raz pierwszy, weźcie mu od razu, napiszcie, ale super, że tu jesteś. I spróbujmy tutaj się poznawać i być dla siebie dobrzy. Dzisiaj papież Franciszek właśnie w tym czuwaniu nocnym, on de facto o tym mówił, że chrześcijańska jakby odpowiedź na te wszystkie konflikty, wojny, trudności, które są w świecie, na tym polegają Światowe Dni Młodzieży, nie jest odpowiedzią nienawiść za nienawiść, niezgoda za niezgodę, niechęć za niechęć, tylko miłość za nienawiść, chęć za niechęć, zgoda za niezgodę. To jest odpowiedź chrześcijańska. I może to tutaj o to chodzi. Kochani, ja wiem, że relacje w realu są jakby ważniejsze, w sensie, że trzeba ich w ogóle szukać, że nie wolno się do internetu ograniczyć. Ale może zróbmy tutaj też taką, może namiastkę, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebną namiastkę takiej kanapy. Moi kochani, ta myśl mi się bierze po prostu stąd, że przez najbliższy rok będę już całkiem zupełnie pozbawiony domu. Teraz jeszcze miałem do tej pory łódź i moich braci, przez długie miesiące, teraz ich nie będzie też. I jedyny mój dom to jest właśnie to. Tutaj, kiedy mnie teraz słuchasz, kiedy ze mną w pewien sposób gadasz, chociaż to bardziej ja gadam do Ciebie, to jest mój dom, do którego Was wszystkich zapraszam. Jest Was tutaj już dosyć dużo, bo ze 130 parę tysięcy, więc ja mam dosyć duży dom. Ale słuchajcie, chciałbym, żeby ten kanał stał się domem. I chciałbym Wam tutaj wystawić kanapę, żebyście na tej kanapie siadali i rozmawiali. Nie tylko ze mną, ale też między sobą. Niech to będzie dom. Niech to będzie dom z kanapą, gdzie naprawdę każdy jest mile widziany. I oczywiście, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie i będzie przeklinał albo będzie chciał bić domowników, to go wyprosimy i powiemy, słuchaj, wróć jutro, jak wyczeźwiejesz, bo na razie z tobą gadać nie da, bo jesteś jakiś zupełnie niespełna rozumu. Pobłogosławimy Cię i mam nadzieję, że przyjdziesz znowu z trochę lepszym nastawieniem. Ale generalnie zróbmy z tego kanału przez najbliższy rok wielką, ogromną kanapę, na której będziemy się poznawać, ze sobą rozmawiać. Potem to, jeżeli Pan Bóg da, a nam będzie się chciało, przenosimy do realu. Ale byłoby super, uważam, gdyby tak było. Taki to odcinek. Nie wiem, czy to w ogóle jakoś tak się składa i czy to ma sens, ale tak mnie jakoś papież Franciszek zainspirował tą swoją kanapą, o której mówił. Jakby przemieńmy tą taką kanapę izolacji i kanapę
takiego zamknięcia w sobie na wirtualną, bo wirtualną, ale jednak kanapę przyjaźni, spotkania i miłości. W ogóle byłoby super na przykład, jakby ktoś się tutaj z kimś poznał i potem się ożenili i powiedzieli, poznaliśmy się w komentarzach na Languście. Ekstra. No więc tyle tych moich mądrości na dzisiaj, bo chyba nie za wiele tych mądrości było. To chyba tyle. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam dobrej nocy. Ja już w ogóle mam nadzieję, że zaraz noc będzie, bo już mam naprawdę dość. Do zobaczenia w następnym odcinku, już prawdopodobnie bardzo niedługo. Pa! And now I'm far from home, and I'm not sure. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że mam taką nową bluzę. Dostałem na urodziny od kogoś z Was. Super jest ta bluza. Jest taka ekstra, bo jak widzicie ma takie ma łaty na łokciach. Ja takie coś uwielbiam. Po prostu dziękuję za tą bluzę, bo to ekstra bluza. Kochani, w tym tygodniu będzie takich trochę odcinków, w sensie tak naprawdę jeden będzie taki odcinek, taki, gdzie Wam wytłumaczę, co tam dalej i tak dalej. No bo to się teraz już tak wszystko zmienia, bo ja już wyjeżdżam. Więc oglądajcie. W tym tygodniu serdecznie zapraszam na nowe odcineczki. No to chyba tyle będzie rzeczywiście, bo trzeba iść spać. Dobranoc, z Bogiem zostańcie na zawsze.